Cześć, witajcie. Wakacje minęły, także trzeba wrócić do jakiegoś naprawiania elektroniki. Mam takiego Citeka 10, uszkodzony, zepsuty, z Allegro. No, także będzie grzebany na pewno. Tutaj mamy model 1046. No i co? Tu jest ile bierze prądu, ale nie napisali jaki bezpiecznik, także to sobie też sprawdzimy. Będzie pod mikroskopem, będzie dużo pomiarów, także wracamy do starej elektroniki. Tak jak ktoś już tam narzekał na kanale, że już nie ma elektroniki. Także elektronika jest i będzie. Także możecie napisać w komentarzach, czy się stęskniliście. Jako że mnie dość długo nie było, była wakacyjna przerwa. Dajcie lajka, żeby ten film się poniósł. Wiem, że takie żebranie o lajki to może nie na tym kanale, no ale to jednak te algorytmy trzeba karmić. Także jak możecie, pomożecie, napiszcie komentarz, przywitajcie się i lecimy z tematem. Pokażę wam od początku do końca znowu. Kiedyś miałem takie szkolenie, darmowe szkolenie tam przetwornic impulsowych. Pierwsze pół filmu tak chciałem naprawić Citeka, potem w połowie uznałem, że robię szkolenie od początku do końca. Także teraz będzie może mniej lania wody, pokażę wam więcej konkretów. Zaczynamy. Dobra, zanim go rozkręcimy, to jeszcze podłączymy do prądu. Oczywiście okulary ochronne. On jest akurat w obudowie, no ale dobry nawyk, jak cokolwiek podłączamy, to mieć okulary ochronne. No i zobaczymy sobie reakcję na podłączenie do sieci. Ja mam w szeregu z tym przedłużaczem żarówkę, halogen 400W, że gdyby coś miało się spalić, to po prostu mi się halogen zapali. To już może znacie z moich poprzednich filmów. A jak nie, to musicie sobie wygooglać, zobaczyć. Także co? 3, 2, 1. Podłączamy. Reakcja na prąd jest. Widać, że mikrokontroler pracuje. Jak klikamy 7, to nam pokazuje, że jest załączone napięcie na wyjściu. Możemy to napięcie zaraz sobie zmierzyć. Także wiemy, że strona sieciowa jest sprawna. Wiemy, że mikrokontroler jest zasilany, działa, czyli jakby przetwornica w nim działa, zasila mikrokontroler. Logika też działa, skoro działa przyciski, tutaj nasze załączenie. Zobaczymy, co się dzieje na wyjściu. Dajcie mi wziąć telefon w uchwyt i zaraz robimy pomiar. No, tu jeszcze warto kontrolować, ile 2,9 W pobiera. Spoko. Kiedyś miałem Citeka, który mi się rozpędzał do 40 W, bo było jakieś zwarcie wewnętrzne i się przepalał. Także tak. Citek z Allegro. Brzmi już nieźle na sam początek. No jest 14 coś. Czyli napięcie produkuje, ok. No dobra. Może weźmiemy sobie jeszcze żarówkę, spróbujemy nim zasilić. Chociaż nie, żarówka nam może tak szybko pociągnąć prąd, żeby tam nic nie zjarało. Dobra, to otworzymy, zrobimy wstępne pomiary i zobaczymy, co dalej. Czyli najgorsza usterka działa, ale nie działa. Partnerem kanału jest PCBWay. Przypominam wam o akcji Projekty z widzami, gdzie raz w miesiącu możemy skorzystać z usług PCBWay na kwotę $100, łącznie z wysyłką, na druk 3D, usługi CNC czy produkcji PCB. Dodatkowo w tym miesiącu fioletowa solder maska jest bez żadnych dodatkowych opłat oraz druk 3D z materiału TPU jest aż do 80% tańszy. Przy okazji sprawdźcie 8. konkurs na najlepszy projekt z kategorii elektronicznej, mechanicznej i AIoT. Dzięki za oglądanie. A teraz w oczekiwaniu bardzo ważny temat. Jak kiedyś widzieliście, że mimo, że była odłączona ładowarka, to ta logika się nie załączała, czyli tu się ładował kondensator po stronie sieciowej i on bardzo długo trzymał. Ja nawet po chyba 15 minutach od otworzenia, jak dotknąłem, to mnie poraził prąd z tego kondensatora. Tam mamy jakieś, tam wiecie, do 400 V powiedzmy. No więc na to trzeba uważać. Jak nie wiecie, co robicie, naprawdę nie naprawiajcie urządzeń sieciowych. To nie jest poradnik, to jest pokazane, jak ja to robię. No więc warto lepiej zapytać, jak nie jesteście pewni, to lepiej nie grzebać. Uczenie się na rzeczach sieciowych jest bardzo niebezpieczne. No, tego wam chyba nie muszę tłumaczyć, ale warto tak dla przypomnienia, jakby ktoś był nowy na kanale, czy na nowo widział ten film. Kolejny temat jeszcze, niech to się rozładuje w środku ten kondensator. Planuję znowu wrócić do tematu tak na poważnie kursów online. Jeśli jesteście zainteresowani naprawdę kursami online, za które faktycznie byście byli w stanie zapłacić mi pieniądze, proszę was bardzo o pomysły na te kursy. W komentarzu, na maila, na Messengerze, Whatsappie, czy tam, no dobra, Whatsappa nie mam, na Instagramie możecie pisać, co byście chcieli zobaczyć, co wam sprawia trudność, jaki kurs, czy bardziej dla zaawansowanych, dla średnich, dla początkujących. Będę wam bardzo wdzięczny. Myślę też nad stworzeniem takiej płatnej społeczności, która dałaby mi możliwości, żebym mógł tworzyć dla was te kursy. Jeśli macie pomysły, co taka społeczność mogłaby wam dać, żebyście mieli coś w zamian za opłatę miesięczną stałą, co byście chcieli w takiej społeczności, też zbieram pomysły. Może coś takiego uruchomimy, byłoby to bardzo fajne miejsce.
dość może niszowe, ale takie no, specjalistyczne, gdzie bym siedział, był w stanie wam poświęcić wtedy czas na odpowiadanie wam, uczenie was różnych rzeczy, na zrobienie czegoś fajnego. Także zbieram pomysły, wszystko na dole. No a ja teraz otwieram tego Citeka i tyle. Czekam na wasze komentarze, wiadomości, także liczę na was. Bez was nie ma rzeźbiarza, także rzeźbiarz też chce być dla was. No więc tak, wasze zdanie jest dla mnie ważne. Dobra, Citek jest otwarty. Od tej strony tu jest przycisk. I teraz tak, tu są przewody do ładowania akumulatora. To jest bezpieczna strona, czyli strona wtórna, a mamy stronę pierwotną, czyli sieciową. Tu jest 230, tu jest niebezpiecznie. Tutaj są kondensatory, właśnie takie duże widać. I na nich jest napisane, może to wam znajdę. Czy ja to wam znajdę? Jest 400 V. Widzicie? 47 mikro, 400 V. Także żeby dotknąć, trzeba uważać. Warto sobie zmierzyć przed dotknięciem, czy to już się wyładowało, czy nie. Jak nie się jeszcze nie wyładowało, to warto to czymś rozładować. Mam taki specjalny rezystor, zaraz wam pokażę. Tutaj kolega mi zrobił taki rezystor, bardzo dziękuję. Tu mamy 91 ohmów, czyli 100 ohmów. On ma chyba 15 watów i ma takie dwie końcówki, którymi to są pogo pins, jak pogo stick do skakania, nie? No więc nimi można sobie po prostu z dwóch stron dotknąć, plus minus i on wtedy nam wyładuje cały układ. Także ja sobie ostrożnie postaram się wyjąć tego PCB-ka z tej obudowy. Może wam nawet pokażę, jak to zrobić. W tych Citekach tutaj akurat jest to pozaklejane takim glutem, trzeba to porozklejać. Także fajnie, nikt tu nie grzebał bardziej niż mi się wydaje, aczkolwiek tutaj wam pokażę pod mikroskopem później. Tu powinien być bezpiecznik, a jest rzeźba. Także no, pierwsze potencjalne uszkodzenie namierzone. No dobra, tutaj żeby wyjąć jakby całą płytkę, trzeba uważać, bo tu są takie dwa cieniutkie do tego jacka, to jest jakiś tam jack temperaturowy. Tutaj można sondę temperaturową sobie podłączyć. Tego prawie nikt nie używa, ale to tutaj w środku jest. Także to są często te przewody są ze sobą zaplątane, tak jak tutaj. Czy ja je wydostanę? Dobra, ominięte. Aha. Widzicie, to było sklejone razem ze sobą. Jest już rozdzielone. Ja tu jakoś to bardzo da się wyjąć. No tak średnio, ale zawsze daje to nam jakiś luz, pole manewru. Tutaj również jest to przyklejone na taki biały silikon elektroniczny. Trzeba to uwolnić. Jak widzicie, jest uwolnione. To się dość łatwo odrywa. Jak wyjmiemy te nasze przewody, to wtedy mamy miejsce, żeby wyjąć naszego PCB-ka. Jezu, jak to mocno siedzi. To jest na o-ringach takich, żeby tu się kurz i woda nie dostawała do ładowarki, ale tak ciężko to jeszcze mi nigdy chyba nie wychodziło. No dobra, zobaczymy, czy da nam radę się to odwrócić. Tą płytkę trzeba pierw podnieść, żeby nie łamać tych takich cypelków pozycjonujących tego PCB-ka. Także chyba pierwszy raz tak pokazuję szczegółowo, jak to otwierać, bo ludzie rozwalają te ładowarki, jak próbują je otworzyć. Dobra, dajcie mi chwilę, ja się muszę z tym pomęczyć. Dobra, przyjąłem inną taktykę. Tutaj całe to podniosłem. Ten silikon już odpadł. Na końcu tego jest taka uszczelka, powiedzmy gumka. Widzicie? To się tak nakłada. Także to sobie chowam, żeby to mi nie zginęło. A ten silikon tutaj może też się uda. No, oberwałem go trochę. I takim ruchem, że do góry całą tą płytkę i wykręcamy delikatnie, żeby nic nie połamać, nic nie zniszczyć. I jesteśmy do góry nogami.
Ważne jest nie zgubić tego cypelka. To jest nasz guziczek. No i mamy stronę pierwotną. I teraz tak, jak znaleźć plus minusa tych kondensatorów? Czasami nawet nie trzeba ich szukać, bo jak mamy nasz mostek prostowniczy, to tu mamy napisane często pod nim. Widzicie? Tu jest plus, AC minus. Wystarczy na mostku prostowniczym sobie zmierzyć dwie skrajne nóżki, jakie jest napięcie, wtedy to jest napięcie na naszym kondensatorze. Bo zawsze tuż za mostkiem prostowniczym jest kondensator. Także napięcie 1,8 V. Tak, powinien przełożyć plus do plusa, minus do minusa. Mam 1,8 V, czyli jest bezpiecznie. Czyli mogę sobie dotykać tutaj bezpiecznie. Czyli po otwarciu pierwszy nasz taki safety czynnik mamy sprawdzony. No dobra, dajcie mi się tutaj to rozejrzeć i zaraz idziemy pod mikroskop. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem i teraz tak. Wiemy, że to działa, czyli pomijamy zupełnie stronę wejściową, czyli stronę sieciową. Tu wam ją jeszcze pokażę, tak wiecie. To był nasz mostek prostowniczy, plus, z tego co pamiętam, minus. Możemy sobie odwrócić, tak. Plus, AC minus, czyli jak odwrócimy, to mamy plus, AC minus. Od spodu, tutaj te trzy to są nasze dwa klucze. W tej ładowarce są dwa klucze, tu jest 3 i tu jest 3, to są nasze dwa klucze. Klucze to tutaj są te dwa oto tranzystory, one naprzemiennie się załączają, przełączają. Tu są dwie diody, które z nimi współpracują, one często się psuły, jak było zwarcie. Tutaj mamy bezpiecznik, tu jest taka gumka silikonowa, one są na pokrywce tej, już wam to pokazuję do telefonu. Jak jest ta pokrywka, to każdy z tych słupków ma gumkę taką. One się czasami przyklejają tutaj na ten silikon. Przy składaniu, nie na świeżo to muszą składać. Także ja ją cofam od razu na swoje miejsce. Dobrze. Tak, tu mamy bezpiecznik. I bezpiecznik jest, czy tu będzie widać na ile? 3,15 ampera zwłoczny. Tak, czy to widać? 3,15 ampera zwłoczny bezpiecznik, jakby ktoś się zastanawiał. I do tego tu mamy NTCK, czyli rezystor ograniczający udarowe prądy napływu przy podłączaniu. I tam w jakimś innym CITEK-u mogę wam powiedzieć, jakie on ma parametry. Czy tu widać, ma jakiekolwiek oznaczenia? Ma akurat zaglutowane. SCK 103 z tego co mi się wydaje. SCK 103. On też czasem się potrafi spalić przy zwarciu. Ja jak tu grzebałem przy tych tranzystorach kiedyś, to nie działa mi ładowarka, bo urwałem od tego rudawika nóżkę jedną. Także to też była taka dość ciężka dla mnie usterka. Tu jak widać jest kawałeczek tego dalej silikonowego. Kawałeczek silikonowego naszego dystansu. Dobra, jest na swoim miejscu. No, także tyle po stronie pierwotnej. Te układy sterujące tutaj są raczej bardzo wytrzymałe. Nie pamiętam, czy musiałem go kiedyś wymieniać. Mówię o tym. No ale dobra. Teraz strona wtórna. Strona wtórna. Mamy nasz mikrokontroler. Ważne jest, żeby on działał. Wiemy, że on działa. Mamy dwa tranzystory wyjściowe. To są tranzystory MOSFET mocy, N-MOSFETy. I teraz tak. Tu jest bezpiecznik. Powinien być bezpiecznik samochodowy. No, widzicie? Ktoś go zmostkował. Nawet wiem kto. No i tak się nie robi. Czyli wiemy, że było jakieś zwarcie po stronie wtórnej. Czyli po stronie naszego ładowania.
Przy tych zwarciach mogą polecieć te tranzystory, dlatego też się sobie teraz zmierzymy. Biorę multimetr, biorę w tryb diody i lecimy. Zwróćcie uwagę, że te tranzystory w tych obudowach są łączone, mają elektrody. Te trzy nóżki są połączone ze sobą, tak samo jak te trzy nóżki są połączone. Ta jest pojedyncza nóżka to na cienkich ścieżkach, widzicie, cienka ścieżka do tej nóżki, tak samo cienka do tej. Tu jest grubo pomiędzy tymi nóżkami i tu są takie bardzo duże, grube ścieżki, czyli prąd płynie tymi i tymi wyprowadzeniami oraz tymi i tymi wyprowadzeniami, a sterowanie, czyli gate jest tutaj. I teraz wypadałoby nam zmierzyć te oto tranzystory w jedną i w drugą stronę. Zwarcia nie ma. Wstecznie jest dioda, czyli tak jak powinno być. Oj, sorry, nie widzieliście. W tą stronę tranzystor jest open line albo over limit, jak to woli. Tu mamy pół volta. I teraz mierzę ten drugi tranzystor. O, widzicie? I ten tranzystor jest zwarty. Jest 003 i tutaj też jest 003. Czyli ten dolny tranzystor jest do wymiany. Trzeba będzie go... To ciekawe, że ta ładowarka w ogóle wstaje, jakieś daje napięcie, jak on jest zwarty. W sumie tak, może tak być, że one mają służyć za zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem, a po prostu jak jeden jest zwarty, no to może ona się działa, uruchamia. Ja z doświadczenia też wiem, że jak te tranzystory lecą, to tutaj jest taka dioda. Nie wiem, czy to będzie widać. Akurat to wszystko pokryte w tym CITEK-u. Tu jest dioda o oznaczeniu A6W i ona musi być sprawna. One często się przepalają. No, wygląda, że ta dioda jest sprawna. W tą stronę ma właśnie 0,6, w tą stronę nie przewodzi. Tu obok jest dioda Zenera i ona powinna mieć 2,5 V, tylko chyba nie w tą stronę. Ją sobie sprawdzimy, tą diodę Zenera. Odlutujemy 0,6, tylko czy w tą stronę? Nie, tu zaporowo powinno być 2,5. Także nie wiem, czy te pomiary są dobre. Tak samo teraz tak. Tu jest klucz synchroniczny, bo to nie jest flyback, tu nie ma diody, tylko tu jest synchroniczny prostownik wtórny. Tu na wtórnej stronie, zobaczcie, mamy MOSFETA NCP 60 T12A. On jest chyba na 120 A, tak jak kojarzę, nie pamiętam, ale on też jest bardzo ważny. Dlatego na jego nóżkach, to są te trzy, tu łapiemy fokus, to są te trzy nóżki, to jest on i wykonamy sobie pomiary. No, ładuje się nam coś, jakaś pojemność, czyli możliwe, że on jest dobry. Tu mamy 0,6. Tu nam też się coś ładuje. Też nam coś tu ładuje się, czyli bardzo możliwe, że on jest sprawny, no bo skoro jest napięcie na wtórnym, to on może pracować. Z nim tutaj współpracują dwa elementy. Ten i ten. Tu jest tranzystor MOSFET i chyba nawet widać w nim taką wypaloną dziurkę jakby. I tu jest tranzystor NPN, który go załącza. Z tego co kojarzę, to tutaj się robiło pomiar. Ok, tu jest 0,6, 0,6. Czyli niby trzyma. A zobaczymy na MOSFETie naszym. 0,6. Ok. Czyli co, sądzicie, że to jest najmniej spalony CITEK, jakiego w życiu widziałem? Sprawdźmy to. Trzeba będzie w takim razie odlutować obydwa te elementy. Ta dioda jest raczej sprawna i tego zenerka. No i oczywiście wymienimy sobie ten tranzystor. No i zostanie nam przetestować, czy to działa, czy to nie działa. Także dajcie mi tutaj chwilę, rozstawię się ze sprzętem. Jeszcze sobie zmyjemy oznaczenia z tych elementów, żebyście widzieli, co to za elementy. No dobra, przybliżyłem wam troszeczkę bardziej mikroskop. Tak jak mówiłem, tutaj jest dioda A6W. Tutaj. Kurczę, czy złapiemy to? O! LA3. To jest dioda Zenera. LA3, tutaj mamy 2F, A6W.
Tu mamy Z3W, tak mi się wydaje. I teraz tak, tutaj jest MOSFECik 352AA chyba. Już wam powiem. Albo 352A1, no jest to tam po prostu MOSFECik 352, a tutaj mamy oznaczenie 1P, tylko tego oznaczenia prawie w ogóle nie widać. Ono jest tak bardzo słabo widoczne, że ja prawie nie widzę go nawet pod lupą. O, może widzicie to 1P. Tu wam UV-ką świecę. No musicie mi zaufać, to jest 1P. To jest chyba tranzystor NPN albo PNP, już nie pamiętam. No ale tak, gdyby ktoś potrzebował, to są bardzo newralgiczne elementy. No i oczywiście teraz te oto nasze tranzystory. Ja już nie pamiętam ich oznaczeń. Spróbuję tutaj może zmyć. Producenci często zdzierają oznaczenia na przykład z układów scalonych i niedługo zaczną z drobnicy, czyli z tych takich właśnie tranzystorków SOT23 zaczną niedługo zdzierać oznaczenia. Dzisiaj lasery są tak tanie, że wiecie, nic nikomu podpowiadać, ale zaraz produkcja będzie szła, wszystko pod laserem. A tutaj nie wiem, czy będzie widać. Strasznie mam światełko niesprzyjające. (3D030L PRM). Żebyście to mogli widzieć. O Jezu, nam się na pierdołach ten film przedłuża. Tak to jest. Tak to jest, jak się chce coś pokazać prawidłowo, dobrze i do końca. (30D030L PRM). O! Super, widzicie? Pięknie. Udało się. To może tego tranzystorka... O, 1P też widać, widzicie? Pod tym skosem, w tym świetle, jak zabrałem całe światło, to widać 1P. No, dobra. To sobie teraz odlutuję tą diodę Zenera na początek i zobaczymy, czy ona jest sprawna. To już sobie poza kamerą, żeby was nie nudzić. No i dobra, zobaczcie. Pierwsze dylematy. Mamy tą naszą diodę. Ona ma oznaczenie LA3. W Google za bardzo się nic nie znajduje, nawet na LA. Ja wiem, że to jest dioda Zenera, bo mam inne ładowarki CITEK, zaraz wam pokażę oznaczenie w innych ładowarkach, ale teraz tak, ten tester elementów w NIRSI. Na początku byłem nim zachwycony, bo miał tutaj do diod Zenera właśnie typowy no miejsce do testowania ich. Coś mi się fokus nie chce złapać. On pokazuje, że to jest tranzystor NPN. Pisaliście mi, że on bardzo źle pokazuje elementy, ten tester, także nie polecam go, faktycznie jest lipny. Jedyne, do czego mógłby się nadawać, to do właśnie testowania diod Zenera. Ja wiem, że ta dioda Zenera powinna mieć... Czy jest fokus? A ja wiem, że ona powinna być między tą nóżką, a tą nóżką diodą Zenera. W sensie tu ma... Jak wam to narysować? Ja narysuję wam to zaraz. Nawet nie muszę rysować, bo znalazłem swoje stare notatki. Notatki ze wszystkich napraw CITEKów. Jakieś tam widzicie. Wymiana 1P na 6C zwarty, 325AU, NDS 352P MOSFET. Tu są narysowane, jak mamy opto, to właśnie ten 1P i ten zwarty to są te dwa elementy, co wam pokazywałem przy T3. To jest nasz klucz synchroniczny. Także warto mieć takie notatki. Tutaj mam datę, patrzcie. Dzisiaj jest 2025 wrzesień.
Także no jakiś czas temu robiłem tam te różne rzeczy i właśnie tu jest ta nasza dioda. Ta dioda powinna być w tą stronę tylko, czyli jak mamy nasze zgodnie z kierunkiem przewodzenia, czyli w tą stronę, czekajcie, wyjmę. Ta dioda powinna mieć w tą stronę 0,6 V, nie ma. W kierunku przeciwnym powinno być napięcie Zenera, u nas chyba na 2,5 V, także w kierunku przeciwnym powinno być 2,5 V, ma 600 coś, 0,6, czyli źle jest przybita, a trzecia nóżka jest w ogóle nieużywana, a tutaj pokazuje, że coś jednak się dzieje, więc ja wiem, że po prostu, że jest uszkodzona. Jak wsadziłem ją w ten tester, tutaj się podepnę. W tym testerze fajna jest ta podstawka, bo ta podstawka jest wymienialna z tym, no ale jak widać jest średnio użyteczny, więc nie kupujcie tych testerów. Wgrywałem najnowszy firmware ostatnio, nic to nie pomogło, także ten tester jest po prostu lipny. Mimo że obiecywał dużo, wydawał się fajny. Na pewno jest fajny do testowania diod Zenera, takich bardziej napięciowych, bo ten zmierzy nam diodę tylko chyba do 5 V, może do 7. No i ten nam pokazuje między pierwszą, drugą a trzecią nóżką, że są diody 2.7 i 7.65. Teraz weźmy sobie innego CITEKa, bo mam jeszcze 2 CITEKi w kolejce do naprawy. Takie złomy, też grzebane przez kogoś rzeźbione. I wam pokażę w obydwu tych kolejnych CITEKach jest ta dioda. Czy mi się chce włączać mikroskop? Chyba trzeba będzie. No to włączę mikroskop, wam pokażę. Nie wiem, czy to widać, chyba widać. O, tu mamy CF i oznaczenie W, to jest producent, czyli dioda CF i tam będzie oznaczenie diody. Tu jak widać jest spalona, ta dioda A6 jest totalnie zjarana. I tutaj są te dwa nasze elementy, tu jest nasz klucz synchroniczny. Pokażę wam pomiar akurat w tym CITEKu, jak jest przyjarany. Ja je później naprawię, ale to w innym filmie. Zobaczcie. Sam klucz 004 pozwierane. Tutaj jest 0,26, czyli nisko. I na tym MOSFETcie też jest 0,26, 0,03, także jest totalnie nisko. Czyli tu wtedy komplet wjeżdża ten duży, te duże. Tutaj ta dioda A6, dioda Zenera. I też zapewne są zwarte któryś z tych tranzystorów. Ten jest dobry. Ten jest zwarty, ten dolny, widzicie? Więc bardzo podobne uszkodzenia. Tylko tu też chyba strona sieciowa. Pokażę wam, że pomiędzy plusem i minusem sobie robimy pomiar i mamy 0,0. No po prostu jest zwarcie, nie? Także wtedy wiemy, że na naszej linii głównej 400V mamy zwarcie, czyli poleciał nam bezpiecznik. Bezpiecznik jest tutaj, no jest OL, czyli bezpiecznik jest out i wtedy klucze, tutaj mamy jeden klucz, jest nisko na tym kluczu i jest kolejny klucz tutaj, na tym kluczu jest dobrze. O, też coś nam zamyka, ale to on może nam zamykać tamten klucz lub dioda. No, także tu mam 2 kolejne CITEKi, także po prostu w tym naszym diodę wymieniam i się już dalej nie zastanawiam nawet. Także nie przedłużając, tą diodę odnajduję i zrobimy sobie pomiary na sprawnej diodzie. Zobaczcie, mam taki woreczek z diodami, oznaczenia CF, CFW, Z11, LA3, CITEK 10, opisane Zener 2,4V, narysowane jak nazwa BZX 84C 2V4 305 mW. No i tu mam po prostu woreczek z częściami, akurat jak widać chiński z AliExpressu, no ale wiem, że te diody są dobre. No dobra, to teraz tak, pomiary sobie zrobimy z wylutowaną diodą, bo też warto takie rzeczy robić. Jak wylutujecie element, zrobić pomiary, jakie płyta PCB bez danego elementu wam zwraca. Także to sobie zaraz zrobimy. Dobrze, jesteśmy w trybie diody. I teraz tak. Czerwona sonda idzie na ten pin i tutaj czarna. Mamy 2,82. Mamy też 2,27 na 2,3 na kolejnym. I teraz sobie odwracam. Czarną sondę daję na ten pin po lewej stronie. I w tą stronę mamy 2,80.
i mamy 2,17. Także diodę należy wlutować, zaraz sobie to uczynię i wrócę do Was na gotowo. Bo jeszcze przylutowałem sobie tą diodę i zobaczmy, czy się pokryje nam z naszym rysunkiem. Czyli w tą stronę powinno być 0,6, tak jak zwykła dioda, nam dioda Zenera działa, jest 0,6 i w kierunku przeciwnym napięcie Zenera, tu nam wychodzi 1,7 z pomiaru. Ona też jest gorąca, bo ją przed chwilą lutowałem. Możemy ją schłodzić termopadem. No i na trzecim pinie, zobaczcie, nic tutaj nie ma, czyli tak jak powinno być. Zobaczymy teraz, co nam pokaże tester. Tester jest też głupi, bo jak się włącza, mówi zły element, powinno nacisnąć kliknij start, aby zrobić pomiar. To już odkryliśmy w pierwszym odcinku z tym testerem. Natomiast oni przysłali mi z tym testerem również taką pensetę pomiarową. Ona jest świetna. Test in process cały czas. Nie zna. No, czyli ten tester jest dość upośledzony. Pewnie gdybym polutował tą diodę dwoma tymi nóżkami na tym padzie, mógłby sobie z tym poradzić, z tym Zenerem. No mniejsza, nie mam czasu. Faktycznie pisaliście, że ten tester jest słaby, znaczy, że jest słaby. Muszę sobie zrobić przystawkę. Te dwa złapię tu. Trzeci tym. Zobaczymy, co pokaże mój stary tester, najlepszy. 1,3 i 3:1, czyli w jedną stronę dioda ma właśnie te nasze 2,4 V, jak powinno mieć, i drugą ma 0,75. Znaczy, no 0,745, czyli dobrze. Pokazuje tak, jak ma być. Czyli mój tester jest spoko. Natomiast pokazał dwie diody zamiast diody Zenera. Nie jest kumaty. Diody Zenera zawsze jest problem z pomiarami. No, także co? Przelutowuję tą diodę. Działamy dalej. Ochłodzimy sobie jeszcze tutaj termopadem po lutowaniu. I zwróćcie uwagę, że ta dioda ma teraz znaczek Z11. To jest ta sama dioda, różni się nomenklaturą, że tak powiem. I teraz tak, w kierunku przewodzenia, zobaczcie, w tą stronę, czyli czerwony na ten pin i tutaj ma być 0,7, czy tak jak ona przewodzi, bardzo dobrze. Tu nam pewnie układ nam zamyka z 2,8. Może być. I teraz tu nam jakiś układ zamyka 2,8. Nas to nie obchodzi. Tu nas interesuje jest 1,6. Czy po prostu mój miernik ma takie napięcie testu. Możemy sobie to też przetestować tą pensetką od FNIRSI. Diody. Ciekawe, co pokaże. 0,72 pokazuje po prostu, pokazuje w którą stronę. A w tą stronę też, bo ta penseta bardzo szybko mierzy prawo, lewo i po prostu ona nam tylko zwraca wartość i pokazuje nam polaryzację. Jeśli chodzi o pomiar diod, bardzo fajna, do bardzo szybkich pomiarów, na przykład jakbym chciał mierzyć diody, widzicie, pokazuje, w którą stronę jest dioda. Tu open line, tu też jest dioda w tą stronę, także no fajna pensetka do szybkich pomiarów. Ma też mostek w ogóle RLC. Pojemność C 0,6 V, mogę też 0,3 V, żeby nie uaktywniać półprzewodników w układzie. 1 kg, 10 kg i 100 Hz można sobie mierzyć pojemności, także super sprawa. No ale to może kiedyś przy jakiejś innej okazji odcinka będzie o tym. Tutaj jest o tym CITEK-u. Także teraz tak, co zostało? Wylutować mi pozostało tego oto tranzystorka. One chyba akurat nie były klejone. Zobaczymy, jak mi pójdzie z pensety, bo nie chcę tutaj grzać, żeby nie stopić tego plastikowego przełącznika. A unikam grzania hoterem, bo jak nie muszę, to nie grzeję. Czy mi się nagrywa wszystko? Nagrywa, dobra. Grzejemy plecki.
A może on był klejony? No chyba jednak były. No były klejone. Jak widać odlutowane. Ja sobie lubię do końca zalutować tą miedziuchę, żeby była taka ładna, czyściutka. I potem albo hotem, albo odessać na zero, położyć sobie ładnie, wypozycjonować tranzystor. Będziemy musieli znaleźć zamiennik i też sobie zrobimy teraz pomiary bez naszego tranzystora, jakie powinny być. Nic tu nam się nie robi w pomiarach. W drugą stronę totalna przerwa w obwodzie, jak widzicie. Nic nam tutaj się nie te. No a ten nasz jest sprawny tranzystor. Jest sprawny 0,5 V, ponieważ one mają wbudowaną diodę pasożytniczą, ona wynika z procesu produkcji. No. Czy my chcemy sobie jeszcze odlutować te dwa, ten 352 i 1P? Jak one są zwarte, to nam kluczy główny wypaliło. Ten. Dla sportu ja mogę je poza kamerą zmierzyć, żeby mieć pewność. A w międzyczasie jeszcze poszukam tego oto tranzystorka. Tu mi kiedyś Tadek Marczuk, bardzo dziękuję Tadkowi, podesłał części do Siteka. Także co nieco tutaj jest. Jakieś części na podmiankę, może tu się coś znajdzie. Dobra, widzimy się za chwilę. A, no jeszcze oczywiście obowiązkowo tutaj bezpiecznik. To jest samochodowy bezpiecznik 30 A, on jest zielony. Także poszukam, znajdę, wylutuję go. Też jest bardzo ciężko wylutować. Powiem wam, dopóki nie miałem tej lutownicy JBC, to naprawdę ciężko to było wylutować. Czy musiałem grzać i hotem, się pomagać, jeszcze lutownicą. Te laminaty w Citeku to jest energoelektronika, one są potężnie chłodzone. Dodatkowo jeszcze dla wzmocnienia, tu po drugiej stronie laminatu, widzicie, są dwa wolne miejsca na kolejną parę dwóch takich tranzystorów. Można je sobie dołożyć, żeby wzmocnić Citeka na przyszłość, żeby był bardziej odporny na takie, wiecie, prądy udarowe. Dobra, mam tutaj używany tranzystor, jak przylutowałem go, jak widać, już wam przybliżam, 3 lewe nóżki razem, z prawej gate i na górze, czekajcie, 1, czyli 2 to jest G, 2G, 1 to drain i source. I tu chyba nawet jest narysowana, zobaczcie, jest narysowana ta dioda pasożytnicza. Widzicie, między 3 a 1 pinem. Między 3 a 1 pinem. Zaraz sobie to zmierzymy, czy on dobrze mi tutaj pokazuje piny. Tak, dobrze mi pokazuje. I sobie zobaczymy jeszcze, co ten tester w NIRSI nam tutaj pokaże. Czy on takiego MOSFETA, czy nam rozpozna. Też NMOS. RDS 01 V threshold, czyli kiedy się bramka załączyła 1,8 V. No i tam spadek tej diody UF. No, UF to jest napięcie przewodzenia tej diody, niby wiem, o co chodzi. Pojemność gate 1,9 nanofarada, także no jakieś tam parametry podaje niby. Dobra, ja go wlutuję. Bezpiecznik jeszcze tutaj 300 amperowy i będziemy testowali. Dobra, ten tranzystorek 1P jest sprawny, wracam go na miejsce, testuję tego MOSFETA i zalutowałem przepiękny, oryginalny bezpiecznik samochodowy 30 A. No, MOSFECik też sprawny, P-MOSFET, także wraca na miejsce. Dobra, mam tutaj akumulator przygotowany. On ma 12,5 V, teraz to widać, o. Tutaj prąd będzie pomierzony, jeszcze nie są podłączone żabki. No i właśnie moja żarówa 400W z watomierzem. Podłączymy sobie na otwartym sercu. Może jeszcze podłączę termowizję, żeby widzieć, czy coś nam się grzeje, czy coś nam się nie będzie tutaj w tym Citeku działo, ale wątpię. No, także co, zaraz podłączamy.
No i powiem wam tak, lipa, miał być fajnie, wyszło jak zwykle. Tu mam sprawnego Citeka mojego prywatnego do porównania. Pomierzyłem wszystko, po prostu wszystkie, wiecie, podwójne, 2 piny tu, 2 piny tu, na całej drobnicy, na wzmacniaczach operacyjnych. Tutaj te rezystory pomiarowe, wszystko pomierzyłem, nawet zacząłem pierwotną stronę mierzyć. Obawiam się, czy tutaj nie ma przypadkiem braku sygnału, że skoro się spaliła ta dioda zenerka, czy tu gdzieś też może mikrokontroler nie poleciał i on nie daje sygnału, żeby startowała ta przetwornica główna. Ta mała przetwornica, co to nam się tutaj grzeje, to jest układ gasika. Rezystor z kondensatorem to jest gasik zakłóceń i ta mała przetworniczka pracuje, ta duża nam się nie uruchamia. Nie mogę namierzyć dlaczego, nie ma tu żadnych zwarć, nic tam na termowizji się nie grzeje. Zaczynam podejrzewać, czy mikrokontroler po prostu jest sprawny. Natomiast te płyty się różnią numerami. Ja mam to, muszę je obrócić teraz. To jest moja płyta, ona się troszeczkę różni drobnicą. Tu jest numer, zobaczcie, to jest na mojej płycie. Ale ten fokus tutaj coś dzisiaj nie działa. 215.008L chyba. A jak tutaj ta jest. No też jest niby taki sam numer. Dziesięć 24. A, to ten drugi numer jest różny. Tu pewnie jest 17.10.24 rok. A tu możliwe, że mamy co 11? No nie wiem. W każdym razie pokażę wam, że się różnią troszeczkę. Na przykład, uwaga, już mi się nie chce mikroskopu włączać. Tu jak mamy nasz główny tranzystor, to tu mamy 3 elementy. A tu jak jest nasz główny tranzystor, są tylko 2 elementy, są w ogóle przesunięte. I też tutaj jest, tu jak jest transoptor, to tu jest pionowy jakiś element, taki SOT23. A tu jest jak transoptor, to w ogóle nie ma tego elementu, więc jest troszeczkę inna topologia, dlatego nie chcę podmieniać tutaj między nimi mikrokontrolera. Chyba poczekam na po prostu Citeka takiego nowszego, żeby móc zamieniać między nimi mikrokontrolery i się okaże co dalej. No a nic, na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że film był jakiś w miarę, no taki wiecie, do obejrzenia, informacyjny, informatywny. Nie wiem, możecie mi pomóc odmienić to słowo w komentarzu. Także nic, czekam na wasze komentarze, zapraszam was do grupy Rzeźbiarnia na Facebooku, tam możemy sobie pomagać nawzajem, pytać różne rzeczy, takie tematy. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć. Siema, wiecie co, jest kolejny dzień, tak łatwo się nie poddamy. Przerzuciłem jeszcze wzmacniacz operacyjny, bo mi troszeczkę inne pomiary wychodziły na wzmacniaczu, no ale tutaj już różnica po prostu serii wzmacniaczy. One czasem mają różną po prostu, no powiedzmy impedancję wejściową. Tu między wejściem nieodwracającym, a wyjściem z jednego z torów tego małego wzmacniacza przełożyłem, nie pomogło. Zacząłem mierzyć pod napięciem, czy w ogóle jest sterowanie na tego MOSFETA, tutaj nie ma. Wydaje mi się, że cały czas świeci się transoptor, czy on cały czas nam mówi tej przetwornicy, żeby ona nie działała, czyli coś tutaj z tym sterowaniem jest nie halo. To jest mój prywatny Citek, sprawny. Ja przerzucę z niego procka i zobaczymy, czy się spali, czy to ruszy. No po prostu, żeby mieć pewność, czy to szukać właśnie w mikrokontrolerze. Procek źle powiedziałem, mikrokontroler. Czy to wina jest mikrokontrolera, czy może coś jeszcze gdzieś na płycie. Także zrobię przeszczep. No i zobaczymy, czy to ruszy, czy się zjara. Także życzcie mi szczęścia, żebym nie zabił swojego Citeka przypadkiem. Dobra, tutaj jest przeszczepiony mikrokontroler. Podłączamy 3, 2, 1. No, jak pobiera 2 W, to zapewne nie produkuje napięcia. Jest ustawiony w trybie supply. No 5,3 V, czy to samo. Tu jest masa, pomiędzy masą a naszym jest 1 V. Na naszej diodzie
która ma nam blokować transoptor. Wypełnienie, procent wypełnienia impulsu 0% wypełnienia impulsu, niby między plusem w hercach. No, musiałbym zobaczyć na stereoskopie, co tutaj się dzieje. No ale wiemy, że nie działa, czyli to chyba nie jest mikrokontroler w takim razie. Co tu jeszcze podmienić? Przetwornicę główną. Nie wiem, po stronie pierwotnej. Czy tutaj te zwarcie? No tutaj nie poleciało żadne zabezpieczenie. Jak macie jakieś pomysły, możecie napisać, co pomijam, co źle kombinuję, no co jeszcze zmierzyć. Czemu to nie chce wstawać? Kurde. No nic, wracam do pierwotnego układu w takim razie. No dobra, to teraz mój CITEK na mikrokontrolerze z dawcy tego, jeszcze nie cofnąłem, więc podejrzewam, że on może być uszkodzony, ale no jak wiemy, chyba nie jest. 3, 2, 1, start. Podłączamy i zobaczcie, 2,9 W, 2,1 W, ok. Zobaczymy napięcie, jakie nam produkuje. 5,5 V. Jesteśmy w trybie supply. To może w takim razie... Czekajcie. Na pewno? To może muszę go obciążyć w takim razie. O jejku, jejku, dobra, dajcie mi żarówkę. Dobra, jakaś żaróweczka, mam nadzieję, że ona jest sprawna. Podłączamy. 3, 2, 1. No i nie podaje. Nie podaje napięcia. 5,48. Skąd nam się bierze te 5,5 V? Na naszym kluczu synchronicznym chyba jest 5,5 V. No dziwne. Cofam w takim razie wzmacniacz operacyjny i cofam w takim razie procka, czyli mikrokontroler do mojego CITEKa. Zobaczymy, jak on się zachowuje. Chyba, że już go uszkodziłem. Ok. To jest mój na moich komponentach. Uwaga, 3, 2, 1. Podłączamy. I bardzo ciekawe, bo jesteśmy w trybie zasilacza. 5,70 coś. Ok. Podłączam żarówkę. I nic. Chyba trzeba będzie podłączyć akumulator. Czy ta żarówka w ogóle jest sprawna? Gdzie? Przepalona. Ajajajajaj. Zawsze pod górkę. Dobra, tu mam żarówkę niby sprawną. Zobaczymy, co z tego będzie. 3, 2, 1, start. No i co? Też nie rusza. Tak, ostatnia dioda. Supply. O, dobra, ruszyło. Ajajajaj, Jezus Maria. Jakim cudem mam 5 coś volta? A, dobra. Tylko tyle? Na naszej żarówce się odkłada? Już zaczynam wątpić, czy mój CITEK jest w ogóle sprawny.
5,1 V, mega ciekawe. Może ja też mam niesprawnego, bo coś uwaliłem. Podłączę akumulator, zobaczymy co napięcie. Dobra, tu jest CITEC. Załączamy. Na akumulatorze jest 12,48. Nie płynie do akumulatora żaden prąd. CITEC się włączył w trybie supply. I podłączam CITECa 0,3 A. 12,48. Tryb zwykły. Oj, chyba ubiłem sobie mojego CITECa. No niestety. Na to wygląda, że mój przestał również działać. No widzicie, zaryzykowałem. Kaszanka. Dobra, to teraz z tych, co mam na części CITECów, wezmę sobie mikrokontroler i zobaczę, czy ruszy. Czy mój CITEC się naprawi, czy zacznie działać. Ale lipa, nie? No dobra, przerzuciłem kolejnego procka. Mikrokontroler. Włożę sobie tak, żeby mnie nie poraziło. No i testujemy. Jest w trybie Power Supply. Zmierzymy sobie napięcie, jakie nam podaje. 5,8. Może coś na tej płycie po prostu padło. No Maria. Ten już chce nam się wyłączyć. No, niestety. Mój CITEC również przestał działać. Niedobrze. No i samo życie. Widzicie, tak to jest. Nie wszystko da się naprawić. Trudno. Szkoda. Kończę ten film, bo i tak już go przedłużyłem. Jakieś wnioski w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć. Mam teraz kolejnego do naprawy. Swojego. Dobra, słuchajcie, dogrywka, bo coś mnie tak podkusiło. Mówię, pomierzę te ścieżki, gdzie to idzie. I to idzie wszystko do potencjometru. I zacząłem myśleć, czy to nie jest programowalna dioda Zenera przypadkiem? Czy na pewno dobrze wymieniłem tą diodę? Czy może coś pomyliłem z oznaczeniami? Zacząłem szukać oznaczenia LA3, co znaczy, nie ma tego. Ale wchodzę na AliExpress, wpisałem CFW SOT23 i wyszło mi, że to jest TL431, czyli programowalna dioda Zenera. Czyli ona powinna mieć 3 nóżki i jakby napięcie, które ustawimy jej na jakby tak feedback, to możemy sobie dowolnie regulować ją. I to się nam łączy tutaj z taką nóżką potencjometru, który właśnie służy pewnie od feedbacku napięcia. Więc możliwe, że ja po prostu obniżyłem napięcie feedbacku z wyjścia, więc możliwe, że po prostu źle zastosowałem tą diodę, tą co dałem Zenerkę, tam 2,5 V chyba, coś takiego i to nam pewnie obniżyło pracę tego wszystkiego. Także cofnąłem się do tej wylutowanej, ja zawsze zbieram takie rzeczy do pudełeczka, bo właśnie oscyloskop, bo zacząłem mierzyć oscyloskopem, czy pracuje ten tranzystor. No i on pracuje. Mówię, kurde, pracuje, ale jakoś bardzo w ograniczonym jakby takim, coś go jakby przycinało, tak jakby on się włącza i od razu go ucina, nie? Więc podłączamy się jeszcze raz tutaj do sieci. Ja jeszcze nie robiłem testu, tu jest multimetr z napięciem, oczywiście okulary ochronne, no i zobaczymy, czy kurczę, no nie wiem, nieważne. 3, 2, 1. No. Jest! Zobaczcie, czyli to jest to. Ta dioda Zenera była walnięta. Teraz pytanie, wiecie, czy to będzie stabilne? No ale załącza się. Spróbujmy teraz obciążyć żaróweczką. Czekajcie, gdzie jest żaróweczka moja? Dajcie mi chwilę. Żaróweczka. Uwaga, zapniemy sobie żaróweczkę do masy i do plusa dotykamy. 3, 2, 1. No i świeci. Kurde, czyli ja po prostu źle wymieniłem tą diodę.
Ale jaja. No dobra, no super, słuchajcie. W takim razie CITEK idzie na testy. Może będzie działał. Także widzicie, tak to jest z tymi oznaczeniami. O, a te oznaczenia to ja, czekaj, odłączę, żeby było bezpiecznie. Nie róbcie nigdy takich pomiarów na sieci, wiadomo. Oznaczenia były jakie? LA3. Ja szukałem samo A3, to wychodzi, że to są dwie diody. LA3 nic mi nie znajdowało. No i CFW, no właśnie, CFW i LA3, czyli to jest te L431. W obudowie SOT23. No to mamy sukces. Dobra, super. Czyli widzicie, błąd katalogów, mój błąd. Źle dobrałem części. No nic, ja go w takim razie składam i przetestujemy, czy on działa. No dobra, słuchajcie, trochę inna sceneria, bo mi się nie chce sprzątać tam na biurku. Jest nasz pacjent, prąd, napięcie na akumulatorze jest 12,5. Wybrany jest tryb rekont. No i zapodamy tutaj jedną ręką. Kliknęło. No i jaki prąd mamy? 1,2 amperki wjeżdża. 4 amperki, 5. No i fajnie, 100 watów. Tutaj mi się troszeczkę zaczyna właśnie świecić halogen. Za dużo prądu bierzemy, 150 watów. Przy około 100 watów zaczyna właśnie świecić halogen. Także nam tutaj zabiera on trochę mocy prądu. No ale jak widać wszystko działa. Także ja bym się tutaj nie martwił o tego CITEKa. 8 amperów płynie, także on sobie radzi dobrze. Ja go jeszcze przetestuję poza kamerą, no ale uważam, że jest naprawiony. Także zapraszam Was do komentarzy. Jak widzicie, sam się oszukałem. Mogła być to prosta naprawa, gdybym tej diody nie ruszył. Nie wiem czemu, wcześniej miałem takie dane, wiecie, w głowie. W jakimś CITEKu musiałem ją wymienić w takim razie na właśnie tą diodę. Mój CITEK też ruszył raz, działał na tej małej diodzie. Jakim cudem? Nie wiem. Albo ja coś już totalnie pomieszałem, pomyliłem. Powiem Wam, ja często robię po nocy te CITEKi, wiecie, o północy, o pierwszej, także też już bywam zamulony. No ale cóż, fajnie, że się udało naprawić, także teraz muszę zamówić części, naprawić jeszcze swój CITEK. Są 2 kolejne w kartonie do naprawy, jeszcze mam taki mały CITEK do naprawy, także zdecydowanie niedługo, o, taki start-stopik. To jest taki MX5 powiedzmy, tylko trochę nowszy. Czekam na Wasze komentarze, zapraszam Was na grupę Rzeźbiarnia. No i co, trzymajcie się, cześć! Może śmiać tu z ostro stratami działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.